Pewnie to, co wszystko mówiłem o Konradzie, to nie słyszeliście tego. Może i lepiej. Halo? Halo, halo? Halo, halo, cześć Konrad. Cześć, to ja. Jadę za tobą pewnie. No właśnie, KWI? Tak, KWI, 2 rowery na górze. No i tak. No ja właściwie już widzę 2 rowery, które zmierzają w stronę Czech. Mówię, nie no, to musicie być. To my. Fajnie. A jak w ogóle kondycja? Nie chcecie się spać? Nie chce wam się spać? Nie, ja lubię jeździć, wiesz, ja jakbyś mi kazał jechać teraz, nie wiem, na koniec świata, to ja bym pojechał. Ja bardzo lubię jeździć autem. Jesteście? Czuję się w tej chwili tak, jakbym zażył wszystkie narkotyki świata i właśnie mi wchodziło. Naprawdę, jest po prostu tutaj pierwsze 20 km, słuchajcie. Uśpili naszą czujność. Było prawie płasko, przejeżdżaliśmy przez piękne miasteczka, jechaliśmy wałami jak na Wiśle 1200. Tu wystartowałem 10:06 razem z Konradem i z Krzyśkiem. O, właśnie dojechał Krzysiek z transmisja na żywo na Facebooku. Właśnie dojechał Krzysiek i Konrad, moi towarzysze. Tak naprawdę poza Krzyśkiem i Konradem nie spotkałem żadnego Polaka, czy jednego takiego pół Włocha, pół Polaka. Generalnie dzisiaj byłem w samym centrum tej takiej najbardziej charakterystycznej Toskanii, czyli jechałem po prostu przez niesamowite miejsca, a potem autentycznie, serio, jechałem i płakałem. Po prostu byłem wzruszony, ryczałem, bo było tak pięknie. I to było to takie właśnie najbardziej charakterystyczna Toskania, czyli te pagórki zielone, te winnice, no po prostu cudownie. Bywa troszeczkę cięższy teren niż na Węgierze, więc generalnie myślę, że poziom trudności jest podobny. Tutaj asfaltów na całej trasie jest około 100 km tylko. A te szutry, które tutaj są, szczególnie zjazdy, bywają naprawdę dość ciężkie technicznie dla gravela. Można nie spać w hotelach, tylko tak jak Krzysiek i Konrad, pod chmurką albo pod namiotem. Naprawdę jest tu przepięknie. No dobra, słuchajcie, chyba kończę, nie? No co, chociażbym tutaj tak mógł gadać jeszcze przez kilka godzin. Próbowałem się teraz dodzwonić do Krzyśka i do Konrada, ale nie odebrali. Telefon się, nie wiem, mają chyba rozładowany albo wyłączony. Humans, yeah, they got in the... Ja nie wiem, co. Montepulciano. Teraz powiem wam coś, co tak naprawdę mnie rozwaliło na mecie. No trochę niemiła informacja. No bardzo niemiła tak naprawdę. Ja byłem przerażony, jak to przeczytałem. Teraz już mi troszeczkę przeszło. Chłopaki, którzy jechali ze mną, Konrad i Krzysiek, no nie ukończyli rajdu. Konrad miał wypadek. Natomiast generalnie taka nauczka i dla mnie, bo ja, słuchajcie, ja tu przyjechałem i nie wykupiłem sobie żadnego dodatkowego ubezpieczenia, po prostu tak na pałę tutaj jechałem, ale taka informacja i nauczka dla wszystkich, szczególnie jak wyjeżdżacie właśnie za granicę na takie rajdy, ale nie tylko. Jednak warto sobie to ubezpieczenie wykupić. Poza tym, no jakby troszeczkę zmieniając temat, jednak to, co się stało, świadczy o tym, że ten rajd to nie jest bułka z masłem i oczywiście każdemu się mogło zdarzyć, każdy może zaliczyć glebę, no ale dość spektakularnie się ta gleba Konrada skończyła niestety. Ja wczoraj się do nich nie mogłem dodzwonić, myślałem, że po prostu nie odbierają albo nie są w zasięgu. Okazało się, że wczoraj miał ten wypadek, znaczy miał Konrad. Krzysiek ogarnął rowery, wrócił do Massy, a Konrad czeka na transport, ponieważ ma dobre ubezpieczenie jakieś wykupione, więc czeka na transport albo samolotem, albo helikopterem, albo samochodem, jeżeli lekarze pozwolą, do Polski. Dlatego do tej całej radości pokonania tego dystansu i jakby tej pięknoty tego wszystkiego doszła bardzo niemiła wiadomość. Otóż wypadł na zakręcie szutrowym, stracił przytomność najprawdopodobniej, w każdym razie nic nie pamięta. Zabrała go karetka, jest teraz w szpitalu, ma w 3 miejscach pęknięty kręgosłup.
Więcej było strachu i naprawdę niż mam nadzieję będzie w rzeczywistości efektów tego wypadku. No i to tyle.